Łańcut kojarzy się z jedną z najbardziej okazałych i najlepiej zachowanych rezydencji w Polsce, Zamkiem Lubomirskich i Potockich. Opowiemy o nim już w kolejnym odcinku. Ale zostańcie z nami, zaraz się przekonacie o tym, że zamek to nie wszystko. Pokażemy Wam Adama i Ewę ukrytych w przepięknej i wspaniale zachowanej synagodze. Co jeszcze warto tutaj zobaczyć? Przekonajcie się sami. Zapraszamy na kolejną podróż w czasie i przestrzeni. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Łańcut to liczące kilkanaście tysięcy mieszkańców miasto, położone 17 km na wschód od Rzeszowa. Nasze poznawanie Łańcuta zacznijmy od stawu browarnego. Kiedyś był on większy, a jego otoczenie nazywano na wsiem. Było tu centrum osady, która istniała przed powstaniem miasta, które powstało na wzniesieniu powyżej. Znaczenie nazwy Łańcut jest niepewne. Według starszych badań pochodzi od niemieckiego Landshut, strażnica kraju, i miał to być punkt obronny przed zagrożeniem od strony Rusi Czerwonej. Według innych nazwa pochodzi od łacińskiego lanicutis, wełniasty, i nawiązywało do bardzo tu rozwiniętego tkactwa. Za datę lokacji Łańcuta przyjmuje się rok 1349. Dokonał jej przedstawiciel jednego z najstarszych polskich rodów rycerskich, Otton z Pilczy, bliski współpracownik króla Kazimierza Wielkiego. Miasto zbudowane na wzniesieniu posiadało rynek z drewnianą zabudową z podcieniami. Na środku rynku do 1914 roku stał wielokrotnie przebudowywany ratusz z budynkiem wieży obronnej. Miasta broniły wały ziemne z drewnianą, wzmocnioną gliną palisadą. Do wnętrza prowadziły dwie murowane i jedna drewniana brama oraz furta. Z czasem pojawiła się narożna wieża, która była też więzieniem i domem kata. Podziwiając urokliwą willę Róża, trudno sobie wyobrazić, że w tym miejscu stała kiedyś wieża. Poza obwodem wałów od wschodu wznosiła się wieża zwana Głuchowską, ostrzegająca przed najazdami tatarskimi. Jednymi z najgorszych najazdów były te na przełomie XV i XVI wieku, kiedy doszczętnie zniszczone miasto trzeba było budować od zera, gdyż ocalały jedynie dwa murowane kościoły. Po tych niszczycielskich najazdach Łańcut już nigdy nie wrócił do dawnej świetności. Tatarzy nie byli jedynym najeźdźcą, który pojawił się przed bramami miasta. Były tu wojska wołoskie, siedmiogrodzkie, szwedzkie, wielokrotnie rosyjskie, a także wojska sąsiadów mających zatargi z kolejnymi popileckich właścicielami, Stanisławem Stadnickim, zwanym Diabłem, i jego synami, Władysławem i Stanisławem Juniorem, zwanymi Diablętami. Następni po Stadnickich właściciele Łańcuta, lubomirscy, doświadczyli z kolei interwencji wojsk koronnych. Dopiero, o ironio, czasy rozbiorów i panowanie austriackie przyniosło spokój. Jeszcze przed rozbiorami zniesiono umocnienia miejskie. Pamiątką po nich jest przebieg niektórych ulic, jak Wałowa i Ottona z Pilczy. Na dzisiejszym wyglądzie miasta zaważyła kolejna katastrofa – wielki pożar z 1820 roku. Podczas odbudowy miasta austriackie władze zakazały budowy z drewna. Zanikły podcienie, wokół rynku i na przyległych ulicach stanęły murowane budowle, a w ogrodach otaczających centrum na przełomie stuleci zaczęły powstawać wille. Warto przespacerować się pośród współczesnej zabudowy i odkrywać pomiędzy nimi ślady z przeszłości.
Najbardziej spośród dawnych budowli wyróżniają się wille z charakterystycznymi wieżyczkami. Kilka z nich należało do rodziny Cetnarskich, dawnych tkaczy. Dwaj bracia z rodziny Cetnarskich, Stanisław i Jan, mają swój pomnik przed obecną siedzibą Urzędu Miasta. Obaj byli burmistrzami Łańcuta, łącznie przez ponad 40 lat i położyli duże zasługi w rozwoju miasta, a jeden z nich, Stanisław, wybudował w mieście liczne domy i budynki użyteczności publicznej. Zarówno pomnik, jak i budynek urzędu znajdują się przy placu Sobieskiego, przy którym stoi też jeden z najciekawszych i najcenniejszych obok zamku budynków w mieście – synagoga. Powstała ona w 1761 roku na miejscu starszej, drewnianej, jako fundacja Stanisława Lubomirskiego. To właśnie dzięki niemu nieliczna, mieszkająca od XVI wieku ludność żydowska Łańcuta zyskała przywileje i zaczęła pomyślnie się rozwijać. Sama synagoga nieznacznie zmieniła się od czasu swego powstania. Jedynie w XIX wieku dodano klatkę schodową na babiniec i przebudowano dach. Zgodnie z zaleceniami fundatora budowla z zewnątrz jest niepozorna. Nie mogła być większa od ratusza i kościoła oraz pobliskiej zabudowy. Ale jej wnętrze jest jednym z najpiękniejszych wnętrz synagogalnych w Polsce. Poza salą dla kobiet na piętrze, łańcucka synagoga składa się z 3 pomieszczeń. Pierwsze z nich to przedsionek, z którego prowadzą wejścia do sali głównej oraz do sali lubelskiej. W przedsionku zostały umieszczone macewy, kamienie nagrobne z okolicznych cmentarzy. Pamiętajmy, że większość ludności żydowskiej Łańcuta, stanowiącej przed wojną blisko 40%, została wymordowana w Pełkiniach i Bełżcu, a same cmentarze zostały zdewastowane. Na starszym z 2, XVII-wiecznym cmentarzu trudno się doszukać resztek nagrobków. Zachowały się za to 2 ochele, czyli grobowce 2 cadyków, Naftalego Cwichorowica z Robczyc i Eleazara Szapiro z Dynowa. Ich groby do dziś są odwiedzane przez Hasydów, którzy tu modlą się i zostawiają kwitlechy ze swoimi prośbami. Poza ochelami i dawną mykwą, czyli dawną łaźnią rytualną, synagoga jest najważniejszą pamiątką po żydowskiej historii Łańcuta. Synagoga ocalała z pożogi wojennej dzięki ostatniemu właścicielowi zamku, Alfredowi Potockiemu, który po podpaleniu synagogi przez Niemców szybko interweniował. Argument, że ogień mógłby się rozszerzyć na pobliski park zamkowy, przekonał hitlerowców, którzy pozwolili ugasić pożar. Przez lata wojenne do połowy lat 50. synagoga była wykorzystywana jako magazyn zboża. Uratowana od zburzenia od 2013 roku jest własnością Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Najbardziej imponującą częścią synagogi jest sala główna. Po środku sali wznosi się bima, której 4 korynckie kolumny wspierają sklepienie. Arkady bimy, czyli miejsca przeznaczonego do czytania Tory, zdobią m.in. pochodzące z początku XX wieku przedstawienia scen biblijnych. Ponieważ w synagogach jest zakaz przedstawiania twarzy ludzkiej, w scenie z Adamem i Ewą widać tylko nogi i dłoń wystające zza drzewa. We wewnętrznej kopule przedstawiony jest lewiatan, symbol wieczności. Na wschodniej ścianie mieści się XIX-wieczny, bogato zdobiony Aron HaKodesz z zasłoną zwaną parochet, którą zawieszono kilka lat temu.
Wszystkie ściany sali głównej są bogato zdobione. Widnieją na nich m.in. teksty modlitw na poszczególne święta. Jednym z najcenniejszych elementów są XVIII-wieczne stiukowe polichromie. Nad wejściem, na ścianie zachodniej, widać znaki zodiaku. W całej Polsce pełny cykl zodiakalny zachował się tylko w kilku synagogach. Z przedsionka można też wejść do małego pomieszczenia zwanego salą lubelską. Służyła ona posiedzeniom kachału i sądu rabinackiego oraz jako miejsce do modlitw codziennych. Swoją nazwę zawdzięcza cedykowi Jakubowi Icchakowi Halewi-Horowicowi, zwanemu Widzącym z Lublina, który tu zaczął swoją działalność. Łańcut był ważnym ośrodkiem hasydyzmu. To tu osiadł po długiej wędrówce słynny Elimelech, który zanim przeniósł się do Leżajska, modlił się w łańcuckiej synagodze. Synagoga jest jednym z najcenniejszych budynków w mieście, ale nie najstarszym. Tytuł najstarszej budowli należy się kościołowi Farnemu. Powstał on pod koniec XV wieku i jego patronką była święta Barbara. W czasach diabła Stadnickiego, który był Kalwinem, kościół pełnił rolę zboru. Gdy Łańcut przeszedł na własność Lubomirskich, zbór stał się ponownie kościołem pod obecnym wezwaniem świętych Stanisława biskupa i męczennika. Pod koniec XIX wieku kościół został mocno rozbudowany. Dodano transept i nowe prezbiterium, pod którym znajduje się krypta rodowa Potockich. We wnętrzu przeważa wyposażenie z XIX wieku, w tym piękne witraże. Do najstarszych obiektów w kościele należy marmurowa chrzcielnica z XVII wieku według projektu słynnego architekta Tillmana van Hammeren oraz cieszący się kultem obraz Matki Boskiej Szkapleżnej. Jest on kopią obrazu z krakowskiego klasztoru karmelitów na Piasku. W kościele są też figury świętych Piotra i Pawła, które pochodzą z dawnego kościoła dominikanów pod tym wezwaniem. To była druga najważniejsza świątynia w mieście. Dominikanie pojawili się w Łańcucie w XIV wieku. Na krótko wyrzuceni przez Stadnickich powrócili i odbudowali klasztor. Gdy klasztor uległ pożarowi w 1820 roku, władze austriackie nie pozwoliły go odbudować zakonnikom i przekształcili go na koszary oraz szpital wojskowy. Sam budynek kościoła już trudno rozpoznać. Zmienił się jego wygląd, tak jak zmieniały się łańcuckie domy wokół rynku, z którego zapraszamy na kolejną podróż w czasie i przestrzeni. W jednej z tutejszych kamienic w pierwszej połowie XX wieku prowadził swój zakład Józef Zaczyński. Poza zdjęciami portretowymi uwieczniał także wydarzenia z życia miasta i fotografował przedwojenny Łańcut. Wpływ na zmienne losy miasta mieli jego właściciele. Bywali wśród nich dobrzy gospodarze, jak i ci, którzy sprowadzali na Łańcut nieszczęścia. Mieszkali oni w pobliskim zamku, a właściwie zamkach. Zamek, który znamy, nie był pierwszym w mieście. Z
Stary zamek, należący do rodu założycieli Łańcuta Pileckich, wznosił się w zupełnie innym miejscu niż ten obecny. Powstał on w XIV wieku na wzgórzu zamkowym, zwanym obecnie Wzgórzem Plebańskim. Częstym gościem na zamku Ottona z Pilczy był król Władysław Jagiełło, który tu spotkał się przed bitwą grunwaldzką z księciem Witoldem, a kilka lat później poślubił córkę właściciela, Elżbietę Granowską. Jak wyglądał murowany zamek, który gościł też w swych murach Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta Starego? Nie wiemy. Dopiero niedawne badania archeologiczne odsłoniły fragmenty murów, a liczne odkryte przedmioty będą pokazane na wystawie czasowej, która lada moment ma zostać otwarta. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. I do następnego odcinka. Odwiedzimy wtedy słynny łańcucki zamek i poznamy jego historię i ciekawostki. Do usłyszenia.